Dzień dobry Państwu, witamy po raz kolejny ze studio festiwalowego. Tym razem zaprosiłem na rozmowę o superbohaterach zakupowych, gdzie ci bohaterowie, jak ich wydobyć, jak ich przekonać, żeby nam pomagali. Zaprosiłem Dianę Najtkowską-Sapryk z firmy Procure. Diano, jakbyś mogła chwilę się przedstawić, czym się zajmujesz, co robisz i dlaczego ten temat? Okej, witam Państwa bardzo serdecznie. Diana Najtkowska-Sapryk. W zakupach od ponad 14 lat firmy międzynarodowe korporacje. W chwili obecnej od 3 lat prowadzę swoją własną firmę szkoleniowo-coachingową. I no właśnie, jeżeli chodzi o ten temat supermocy, super zakupów, to tak, to takie moje motto, w jednym zdaniu bym miała się zmieścić, to pomagam odkrywać supermoce kupców. To ja poproszę kilkanaście zdań, o co chodzi, jak do tego podchodzisz. Wiem, że masz swoją metodykę pod to opracowaną, więc myślę, że podzielmy się tym, zainspirujmy. Okej. Szanowni Państwo, chodzi tutaj przede wszystkim o to, że w zakupach, przez to, że przez lata była to funkcja taka niedoceniana, to nasze samopoczucie i nasze nastawienie jest raczej punktu takiego zerowego, tak? Gdzie czujemy, że jesteśmy bezsilni, ciągle nękani różnymi pożarami, które należy gasić. Więc jeżeli chodzi o to odkrywanie supermocy, to chodzi właśnie o to, żebyśmy poczuli, że te supermoce w sobie mamy. Jeżeli mówisz o tych superbohaterach, skąd ich wziąć i nakłonić, żeby oni chcieli nam pomagać, to chodzi o to, że każdy z nas poprzez to, jak fantastyczną pozycję może mieć dział zakupów, jak strategiczną funkcją jest, każdy z nas jest w stanie być takim superbohaterem. Pytanie, czy czuje się na to, tak? Mamy też drugą tendencję, gdybym miała powiedzieć tak bardzo szeroko o tym, jakimi wyzwaniami tu możemy się mierzyć, to jest właśnie aspekt tego, że niektórzy mają przeświadczenie, że mają te supermoce, natomiast nie zawsze nam się to odzwierciedla w takiej codziennej pracy, w tym rzeczywiście takim należytym zarządzaniu choćby ryzykiem, tak, ciągłością dostaw, co również wpływa później na wizerunek działu zakupów. Ponieważ gdybym miała powiedzieć o tym, czym jest stricte ta supermoc, to jest to też o tym, żebyśmy byli świadomi, jaki wpływ mamy na biznes, jak nasze decyzje, bądź ich brak, jak nasze zaniechania mogą wspierać albo wręcz stopować realizację strategii całej firmy. Myślę, że to też jest budowa takiej trochę ligi superbohaterów, tak? Mamy różne funkcje, mamy przecież różne procesowe elementy, mamy część związaną z budową strategii choćby. Dzisiaj też dużo było już o tej strategii, o czacie GPT w budowie strategii, więc to... I jakby w ramach takiego podsumowania też w poprzedniej rozmowie mówiliśmy o tym, że zawsze ten człowiek jednak musi być pilotem, tak? Więc jak zbudować taką ligę superbohaterów? Może jakieś takie 3 hinty, które z twojej praktyki, z twojego podejścia, w jaki sposób wzmocnić to w ramach swojego zespołu? Bo rozumiem, że też zależy to od tego, gdzie na takiej krzywej rozwoju działu zakupów jesteśmy. Dokładnie tak. Jedno to jest to, żeby w ogóle zweryfikować, gdzie my jesteśmy, jeżeli chodzi właśnie o tą funkcję zakupową, jak dojrzałą jesteśmy funkcją zakupową, ponieważ nie oczekujmy od siebie biegania, jeżeli tak naprawdę raczkujemy, tak? Dokładnie. Więc to wszystko należy dopasować do możliwości i ograniczeń samej firmy, też również do jej potrzeb, ponieważ nie każda firma będzie potrzebowała nie wiadomo jak zaangażowanego pod kątem takim strategicznym w różne strategie działu zakupów. Nie oszukujmy się, że w niektórych miejscach, jeżeli nie produkujemy czegoś, są to usługi, outsourcujemy mnóstwo rzeczy, no to tam, jeżeli nie kupujemy wielu, nie mamy za dużo do powiedzenia, tak? Więc też z tego należy mieć świadomość. Więc pierwsza wskazówka to przede wszystkim to, żeby właśnie zweryfikować, jakie są potrzeby biznesu, i jakie my mamy możliwości wobec tych potrzeb i jak możemy na to najlepiej odpowiedzieć. Jaka jest strategia, wizja, misja firmy, żebyśmy mogli rzeczywiście korespondować, tak? Wiedzieć, gdzie jest ta cegiełka, czego ta moja firma może potrzebować. Drugą wskazówką, żeby budować superligę, to jest takie budowanie samoświadomości, czym my w ogóle dysponujemy, jakie mamy zasoby. Mówię tu o zasobach naszych własnych, które często są niedoceniane, czyli nie doceniamy siebie nawzajem, bo jesteśmy tak zarąbani tą codzienną robotą. Operatywnka po w ogóle nie mam tego przysłowiowego nawet 20% czasu, a powinien być na działania strategiczne. Dokładnie tak. Natomiast wiesz, przez działania strategiczne często osoby mówią, no dobra, no ale ja tutaj jeszcze robię operacyjkę. Wiadomo, że w przyszłości tak mówi się o tym, że to zostanie zautomatyzowane. Natomiast tak, no wciąż ten element ludzki, tak, czynnika ludzkiego będzie ważny. Więc właśnie chodzi o to, żebyśmy dobrze zrozumieli, co my w ogóle wspieramy. Jeżeli my mamy tą samoświadomość, jaka jest nasza rola, że nie jesteśmy już tylko dostarczycielem, ale możemy kreować pewne wartości. Myślę, że to jest kluczowe, to kreowanie pewnych wartości.
wartości. To Dokładnie. warto podkreślić. Tak, przez wartość, szanowni państwo, należy rozumieć w zależności od możliwości i potrzeb firmy. Dla niektórych to będą wciąż niestety oszczędności, natomiast to mogą być oszczędności nie tylko finansowe, ale czasu, korzystania z zasobów. Więc zachęcam do tego, żeby szerzej patrzeć i inspirować się właśnie różnymi dyscyplinami, nie wiem, design thinking, wymyślmy od razu, jak lepiej produkować produkty i wykorzystajmy, nie wiem, know-how dostawców, tak? Czyli bądźmy tym łącznikiem ze światem zewnętrznym, wewnętrznym, żeby lepiej odpowiadać na potrzeby firmy. Więc to jest ten aspekt zarządzania zasobami nas samych i tego, czym firma dysponuje, ale również jest też ten aspekt, żebyśmy właśnie byli partnerami. A żeby być partnerami i rozmawiać z biznesem, to musimy sami wiedzieć, nie wiem, analizować dane, budować tą ekspertyzę w nas samych i wiedzieć, z jakim w ogóle my komunikatem wychodzimy do biznesu. Bo jeżeli sami tego nie wiemy i oni nagle zadadzą pytanie, no dobra, coś tam nam brzęczycie, tak? Bo powiedzmy tak żartobliwie, coś brzęczycie, że tu jakieś ryzyko, to co możemy z tym zrobić? A my wtedy nabieramy wody w usta, no to tracimy wiarygodność. Możemy przestać, po prostu mamy akurat tą szansę, nigdy nie wiadomo kiedy, więc warto być zawsze przygotowanym. Natomiast no, możemy stracić tą okazję, w której byśmy powiedzieli, słuchajcie, rynek wygląda w ten sposób, tak, w tej chwili, mamy takie i takie możliwości, warto by było pójść w tą opcję, to rekomendujemy. Czyli przestrzeń do dialogu, przestrzeń do rozmowy, zbieranie informacji z rynku. Dokładnie. Wiadomo, że nasz klient wewnętrzny zawsze będzie lepszym specjalistą technicznym. Oczywiście. Bo to są też takie dyskusje, czy kupiec powinien mieć pełną wiedzę techniczną na temat tego, co kupuje. No ja akurat, i tutaj pewnie mój pogląd potwierdzisz, ja akurat jestem zwolennikiem teorii, że nieprawda. Ja uważam, że nie. To ułatwia. To ułatwia. Natomiast ja uważam, że powinniśmy właśnie budować to partnerstwo wewnątrz firmy i wiedzieć, że na takie spotkanie przydałby mi się właśnie ten interesariusz wewnętrzny, gdzie my sobie określamy rolę. Ja się zajmuję tu, nie wiem, tymi komercyjnymi rzeczami, proszę o tym nic, tak, nie mów. Nie, tu jakby też chodzi o to, żeby nakreślić. Natomiast ty jesteś tym moim specjalistą, wsparciem, Dokładnie. jeżeli chodzi o potrzebę firmy i te techniczne aspekty tej potrzeby. Więc to jest kolejny zasób. Zwróćcie uwagę, że wychodzimy z założenia, że każda firma zatrudnia najlepszych specjalistów dla siebie, tak, o tym ficie jakimś organizacyjnym, a później o nich kompletnie zapominamy. To też jest nasza supermoc, że jak nagle dostawca z czymś przyjdzie, to my wiemy, kogo wewnątrz firmy możemy wykorzystać, doprosić, do tak, dialogu. żeby rzeczywiście tą potrzebę jak Czyli najlepiej też taka spełnić. mapa wiedzy, żebyśmy mieli po prostu mapę, Sieć takich też kontaktów, tak, która dokładnie pozwoli nam rozeznaną. właśnie określić i znaleźć tego przysłowiowego inżyniera, specjalistę Dokładnie. od, nie wiem, Dokładnie smarów, tak. paliw i tym Dokładnie podobnych, tak. i tym podobnych Dokładnie rzeczy. tak, ale Grzegorz, wydaje mi się, że jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to naszą, tą kolejną supermocą jest to, że możemy być kreatorami okazji najróżniejszych. Wiesz, mamy kontakty z dostawcami, ktoś nagle rzuci jakimś pomysłem, jesteśmy gdzieś na różnych targach, tak? I po prostu przynosić pewne informacje, słuchaj, właśnie usłyszałem, nie wiem, od dostawcy, że nasza konkurencja Zastanówmy się robi nad tak i tym, tak. weźmy to pod uwagę. Dokładnie. I tu nie chodzi, że Przedyskutujmy kupiec ma teraz usiąść i wiesz, wymyślić na nowo. Nie, ale rzucić ten pomysł, niech on pracuje w firmie. Dzięki Zdecydowanie. temu budujemy tą przewagę konkurencyjną i dzięki temu budujemy też to partnerstwo, bo ktoś zauważy, ej, zobacz, mają fajne pomysły, może warto ich słuchać. No i Budując tą Ligę Superbohaterów, czy zwróciłabyś szczególnie uwagę na jakąś rzecz, która jakby nie pozwoli nam zbudować trochę łotrów z nich? Czy tutaj są jakieś takie wentyle bezpieczeństwa, żeby to ego nie wzrosło zbyt wysoko, tak? Że będziemy przekonani o tym, że już jesteśmy superbohaterem. Oczywiście, no jakby zdobywanie wiedzy, uczenie się i tak dalej, ale jak to wyważyć? Czy patrzysz też na ten aspekt? tak, jak najbardziej. No to jest kwestia, mimo wszystko powinniśmy być osadzeni w miernikach, jakichś wskaźnikach, które pozwolą nam w sposób obiektywny, namacalny zweryfikować, na ile jesteśmy efektywni, tak? Czyli możemy mieć pewne wyobrażenie o sobie jako nie wiadomo jakim superbohaterze, natomiast jeżeli nie idą za tym wyniki i rezultaty, to warto podkreślić. Więc też. wiesz, to nie może być takie subiektywne. To jeżeli Że jesteśmy najlepszym działem zakupów, Dokładnie. oto tutaj w okolicy Dokładnie. szerszej i bliższej. niech wyniki przemawiają za nami, to jest jeden aspekt, ale jeszcze drugi aspekt, jeżeli chodzi o taki wentyl, też rozumiejąc superbohaterów nie jako osoby takie rockstar, czyli tak zorientowane, wszyscy zorientowani na wyniki, wszyscy zorientowani na to, żeby błyszczeć na scenie,
No nie, zespół powinien być różnorodny. Czyli zastanówmy się, zmapujmy, czego my w zespole potrzebujemy, bo żeby choćby zabezpieczyć tą ekspertyzę i analizę danych, to zwróć uwagę, że potrzebujemy kogoś, kto rzeczywiście z miłością podchodzi do systemu, do tych optymalizacji. Zwróćcie Państwo uwagę, z miłością. No tak. Strasznie mnie to ujmuje, ale jak najbardziej się z tym zgadzam. No. No po prostu- Mając fana analityki, Dokładnie. któremu sprawia to przyjemność praca na danych, bo nie każdemu sprawia to przyjemność, Dokładnie więc tak. to jest nasz superbohater, który Tak, jest nam w tak. stanie ten obszar jakby wesprzeć, zapewnić i dodać tego dodatkowego tam 30%, Tak. 30% mocy. Ale też to, co ważne, to niekoniecznie musi być, że szukamy na zewnątrz. Ja na przykład, jak właśnie w jednej z firm pracowałam, zarządzałam zespołem, to czasem to jest kwestia rozmowy podczas, takich one-to-one'ów, tak, 1 na 1 z osobami i nagle się okazuje, że ktoś mówi i widzisz tą smykałkę, że on woli w systemie siedzieć. I oczywiście każdy z nas ma pracę, którą musi wykonać, ale często trafiają się różne projekty, gdzie ty możesz zaadresować właśnie tą Gdzie smykałkę można się czyjąś. pokazać I ta ale osoba- trzeba, znowu wracamy trochę do tej mapy. Z Dokładnie jednej tak, strony no trzeba twarde mieć kompetencje, świadomość. z drugiej strony miękkie kompetencje i też wyłapanie właśnie takich smaczków, Tak. które pozwolą nam zrealizować zadania, nowe zadania, plus dać element wykazania się dla osoby, która może być już nawet trochę znudzona swoją pracą, dostaje nowe zadanie, które jakby jest w tym właśnie aspekcie tego, że zna się na tym. My może, jeżeli musimy, szanowni państwo, to wiedzieć, tak? Więc mapa, patrzymy, zewnętrzne, wewnętrzne kompetencje, wykorzystujemy dostawców Dokładnie. jako pomocników superbohaterów, tak jak Dokładnie tak. jesteśmy w tej konwencji. Ona mi się Dokładnie tak. strasznie podoba. Myśmy też mieli dyskusję na LinkedInie pod którymś poście Diany, właśnie, że superbohaterowie wyjdą z ukrycia. Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast to jest wszystko to, żebyśmy my poczuli tą sprawczość. Wśród wyzwań, gdybym miała, nakreślić sobie, co tutaj jest głównym wyzwaniem, to to, że często nie bierzemy tej odpowiedzialności. Ciągle przez to, że przez lata byliśmy, tam gdzieś w tle, ukryci, to jest takie my, oni. A tu jednak chodzi o to, żeby wziąć tą współodpowiedzialność za współpracę nad jakąś tam strategią, czy tym, co firma chce osiągnąć, jakby właśnie odpowiedzialność za wyniki, za to, że okej, to jest mój obszar, ja w tym partycypuję i teraz podejmuję decyzję i rozumiem, czym ta decyzja jest, albo czym jej brak, albo jakie są skutki pewnych rzeczy. A tu często tego brakuje i superbohater jednak bierze tą odpowiedzialność za tą moc i to całe dobrodziejstwo, które z tym idzie i oczywiście za tą odpowiedzialność. Jak coś pójdzie nie tak, to również bierze to na siebie, tak? I gra w lidze superbohaterów. Sam nie osiągnie za wiele. Także tym podsumowaniem bardzo dziękuję Ci serdecznie również dziękuję. za rozmowę i za wystąpienie na konferencji. Dziękuję. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, który należy zgłębiać. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to zapraszam Zapraszam do serdecznie. dyskusji z Dianą. Także dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję również.